Jako legenda krążyło opowiadanie o bohaterskich włóczkach, czyli tych, którzy ciągnęli barki po Wiśle, którzy właśnie odegrali bardzo ważną rolę w zwycięstwie nad Tatarami. Działo się to w Boże Ciało, kiedy to Tatarzy zbliżali się do miasta i ludzie, którzy uczestniczyli w pochodzie Bożego Ciała, dowiedzieli się o tym. Pod przywództwem jednego z włóczków ruszyli na Tatarów, chcąc bronić polskiej ziemi. Po wygranej bitwie jeden z dowodzących włóczków Fisaków przebrał się w strój Hana i wjechał na rynek główny i tak świętował zwycięstwo nad Tatarami. Wychowałem się w Krakowie, no i te legendy od dawien dawna, jeżeli nie z domu rodzinnego, to ze szkoły. Chodziliśmy od najmłodszych lat z rodzicami, a później już sam uczestniczyliśmy na groblach, czyli bardzo blisko do Wierzchnieckiej. Tam zawsze przychodzi co roku lajkonik. To jest stała data, czyli tydzień po Bożym Ciele, w czwartek obchodzi się lajkonik. Przyszedłem pracować do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągu i Kanalizacji i tam akurat parę osób wywodziło się z tego grona. Ja się tak z boku temu przyglądnąłem. Lubiłem tą piękną tradycję. Mama nas zawsze za młodych lat prowadziła na przebieg tych uroczystości. Postanowiłem, zaangażuję się, niech to trwa. Przez 17 lat wcielałem się jeszcze w rolę włóczka i to jakby było początkiem tego wielkiego zaangażowania się w kultywowanie tej pięknej tradycji. Tak to zdarzyło się, że w 17 latach padła propozycja: Zbyszek, zostajesz lajkonikiem. Nie wiem, może byłem na tyle sympatyczny, może byłem na tyle w porządku, może taka decyzja zapadła. Ja sam nigdy nie dopytywałem tego grona, które zadecydowało o tym, że ten wybór padł na moją osobę. Pochód zaczyna się tutaj na miejscu, to znaczy gdy się już spotykamy o godzinie 10, przebieramy się, zatańczy lajkonik, na szczęście razy dla pracowników muzeum, później przejeżdżamy pod wodociągi. Tradycją jest, że od wielu lat o godzinie 12, kiedy pochód się zaczyna, wszyscy pracownicy, albo przynajmniej ci, którzy mogą i chcą, przerywają na ten moment pracę, wychodzą na zewnątrz, no i liczą też na to, że lajkonik przyniesie im to szczęście i zostaną uderzeni buławą. To jest duże wydarzenie do firmy. Z reguły taka ilość ludzi niezwiązanych z firmą, dzieci i osób postronnych raczej nie przychodzi. Więc tutaj zmieniamy zasady, wpuszczamy wszystkich, na ile możemy, to staramy się tych dzieci czymś tam obdarować, żeby zapamiętały pobyt, balonik, jakieś inne drobne rzeczy. To dzień szczególny jest, wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Inspektor wodociągowy, pan Zbigniew Glonek, nieprzerwanie od bardzo długiego czasu jest tym lajkonikiem krakowskim. Harcuje dzielnie, wygląd ma groźny, buławą uderza skutecznie na szczęście. Myślę, że będzie tak dalej. Ten wpis to jest super sprawa. Powiedziałbym, że akurat to się znalazło na tej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, to jest to ogromnym wyróżnieniem i dla tradycji, i dla muzeum, i dla miasta, i dla nas, dla orszaku przede wszystkim. Bardzo fajnie jest pod wodociągami, bo tam przychodzi bardzo dużo dzieci przebranych po krakowsku. Jest troszeczkę takiego spokoju, no bo później już na trasie, jak wiemy, jak lajkonik harcuje. Na trasie lajkonik podchodzi do ludzi, którzy stają na trasie pochodu, uderza buławą, na szczęście, no i przede wszystkim też zbiera haracz. To też jest bardzo ważny element, który się wpisał w tradycję pochodu lajkonika. Kupcy krakowscy, którzy mają to szczęście, że mają swoje zakłady, swoje firmy na trasie pochodu,
bardzo chętnie oddają ten haracz, bo wiedzą, że mogą w ten sposób sobie zapewnić szczęście na cały rok. Szczęście osobiste i szczęście w prowadzeniu interesu. Oficjalna trasa zaczyna się od klasztoru Norbertanek, czyli o godzinie 13. Stamtąd się wychodzi tradycja, prawda, od flisaków zwierzynieckich. Tego nie może opuścić. Musi iść do sióstr, musi iść tam do księdza infułata, do proboszcza. Tradycja była, że tam laikonik wchodził, spotykał się z siostrami. Tam laikonik, ja przede wszystkim, wpisałem się wielokrotnie w ich księgę, na tą okoliczność, że tutaj żeśmy się spotkali. No i jest tam maleńki poczęstunek. Powtarzają zaproszenie co roku. Mówimy, że nie żegnamy się, mówimy do zobaczenia. Mieszkałem tutaj 22 lata, a teraz co roku przyjeżdżam na te obchody laikonika, bo to jest taki regionalny zwyczaj, taki związany z Salwatorem, ze Zwierzyńcem, z Norbertankami. Tu byłem chrzczony, tu byłem do komunii, tu byłem bierzmowany przez Jana Pawła II i tu pozostał mój sentyment i moje serce, choć mieszkam w Hucie. No, przychodzę do tej tradycji, sympatii, spotkam znajomych, którzy na dzielnicy kiedyś mieszkali, bo też przychodzą. Teraz już losy potoczyły ich w inne krańce Krakowa, miasta i jest miło się spotkać na tak przyjemnej uroczystości. Ci przedsiębiorcy są związani w pewnym sensie z tym lajkonikiem, no ponieważ ten lajkonik rokrocznie jak gdyby zagląda do tych miejsc. No jest to tradycja, tak? I ci ludzie właśnie między innymi kultywują tą tradycję. Z tego co wiem, to lajkonik wchodzi wszędzie, gdzie go tylko chcą ludzie przyjąć. Wiadomo, że jego obecność, jego uderzenie jego buławą przynosi szczęście, więc gdzie tylko chcą lajkonika przyjąć, tam lajkonik wchodzi. Na pewno stara się nie unikać jakichś lokali, prawda? No, zgodnie z tradycją chce wejść, chce uderzyć buławą i dać szczęście. Dlaczego pan się denerwuje? Ja bardzo proszę. Widzisz, kto przyszedł tutaj do nas? Proszę nas tu walnąć. Ja bym bardzo serdecznie prosił, żeby pan się uśmiechnął. Zawsze. No brawo. Zawsze Tak, rzucamy tutaj. Tutaj wszystkiego No, dobrego. No. Brawo, to już młode pokolenie, tak? Tak. To jest nasz klient, to jest nasz klient. A, to jest... Stały klient. Taki sklep Jubilat na przykład co roku nas zaprasza serdecznie tam, żebyśmy weszli, postukali te panie wszystkie na spożywczym. I to jest fajne, bo rzeczywiście taki gmach, kto by pomyślał, że będzie zapraszany tam lajkonik. Tak, o, żeby to ode mnie wszystko zrobić. Pierwszy odpoczynek mamy u sióstr Norbertanek na Salwatorze. Kolejny, jak to się mówi, nieoficjalny w barze Smiley nad Wisłą, u zbiegu ulicy Kościuszki, Alei Trzech Wieszczów. Kolejny po przeciwnej stronie w barze Lajkonik, no bo nie można takiego miejsca chyba opuścić. Zawsze tam lajkonik wstępuje, no wiadomo, jak lajkonik to musi być w barze lajkonik. Potem jest przejście pod Filharmonię Krakowską. Tam jest dość trudny kawałek, trzeba wyłączyć tramwaje, zablokować skrzyżowanie, tworzyć okrąg, prawda? Tam zawsze bardzo dużo ludzi. Jest taniec lajkonika, później idziemy w stronę rynku, jeszcze wchodzimy do kurii zawsze. Jest zawsze krótka modlitwa lajkonika, no i orszaku, prawda, przed pomnikiem Jana Pawła II. Przechodzimy dalej potem do rynku i zawsze lajkonik idzie do krakowskich krażarek, to jest taka tradycja. Wejście na scenę, zawsze ktoś z władz miasta jest, przekazuje lajkonikowi haracz od miasta. Później zachodzimy na kolację do restauracji Wierzynek,
do restauracji Hawełka. Tam się cała impreza kończy z tą kolacją. Wracam do muzeum. No i zmęczeni postanowiłem się przebieramy. I w końcu się cieszymy, że się to w końcu skończyło. No jest to męczące, ale bardzo przyjemne. Lajkonikowi towarzyszy orszak, czyli chorąży, dobosz, 25 włóczków, no i orkiestra laskotych składająca się bodajże z 9 osób. Można powiedzieć, że też staramy się lajkonikowi, szczególnie w czasie tych przystanków, kiedy on wykonuje te harce, staramy się go też od widzów odgrodzić po to, żeby miał trochę miejsca. Staramy się to robić w taki sposób, żeby oczywiście nikt się nie poczuł urażony, żeby to właśnie wyglądało bardzo ładnie. No i też myślę, że tworzymy klimat całego pochodu. Przede wszystkim, prawda, jeżeli zachodzimy czy to na dziedziniec ze sióstr, Robertanek, mamy utworzyć, prawda, krąg. Troszkę ustawić ludzi, prawda, żeby było bezpiecznie, bo jest po prostu taniec chorągwią. Chorągiew jest długa, zakończona dość ostrym szpikulcem, prawda, szpicem, żeby się nic nikomu nie stało. To jest kwestia stworzenia bezpieczeństwa dla ludzi, którzy przychodzą oglądać pochód. Lajkonik i chorąży stają na środku, włóczkowie otaczają ich dookoła i chorąży pochodu wywija sztandarem, gdzie lajkonik temu sztandarowi się kłania, zarówno jakby sztandarowi, jak i miastu, bo to jest taki symboliczny ukłon dla miasta. Dziadek pełnił tą samą funkcję, chorążego. Od kiedy zaczął on chodzić, no niestety trudno mi powiedzieć, bo przypuszczam, że już przed moim urodzeniem. Po śmierci dziadka, no to ktoś musiał pójść w hierarchii, czyli ojciec wszedł na stanowisko chorążego, no a ja wszedłem jako pomocnik. I później zostałem chorążym. Staram się, co nie zawsze może wychodzi, bo jednak to jest kawałek materiału, żeby ten sztandar szedł takim ruchem falowym, żeby on pokazał całość swoją, czyli z jednej strony herb, no i żeby to nie zasłaniało lajkonika, bo chyba najważniejsza postać w całym orszaku, więc trzeba to też tak zawinąć, żeby się lajkonik nie wywrócił. To jest kawałek materiału, on może przydepnąć, jak ja pociągnę, on się wróci. Dlatego jest ruch falowy, żeby wtedy, kiedy ja mam sztandar u góry, żeby lajkonik sobie mógł spokojnie podejść pod sztandar, nie deptając po sztandarze. I kręcimy tak się w koło, powiedzmy około 3 do 4 razy. Zależy też od warunków, jakie panują, bo jak zawieje mocny wiatr, no to niestety nieraz trzeba przerwać wcześniej. Pierwszy taki duży taniec, prawda, odbywa się na dziedzińcu sióstr Robertanek. Gra kapela, skoczna melodia, jest taniec, prawda, się kręci wokół sztandaru, bije buławą sztandar. Są właśnie te harce, tańce, jak jest, prawda, małe dziewczynki czy też chłopcy są przebrane w stroje krakowskie. Lajkonik bardzo chętnie bierze takie dzieci i tańczy z nimi. To jest pierwszy tańc właśnie na dziedzińcu sióstr Robertanek, drugi jest przy jubilacie w stronę Wawelu, odbywa się drugi taniec, to jest właśnie krótki pokłon w stronę Wawelu, krótki taniec i idziemy dalej. Trzeci taki taniec się odbywa pod Filharmonią Krakowską. Kolejne są na rynku. Żeby komuś to przekazać, przede wszystkim młodszym pokoleniom i starsi, żeby mogli podziwiać i żeby ponownie mogli przyjść, to muszą w tym zobaczyć coś pięknego, coś niepowtarzalnego. Muszą zobaczyć nie tylko moją osobę, ale też lajkonika, który coś potrafi zrobić fajnego. Ich musi przekonać do tego, że ta tradycja powinna być podtrzymywana, powinna być niepowtarzalna i powinna być przekazywana przede wszystkim. Jest nas 9 w zespole. Jest to harmonia, 2 trąbki, klarnet, flet, 2 skrzypiec, bas, tuba, no i bęben, na którym ja gram. Moja rodzina przygrywa lajkonikowi od blisko 100 lat. Dziadek Stanisław Mazur grał z laskotami od 1914 roku. To byli muzycy ludowi pochodzący ze Zwierzyńca. Podczas pochodu gramy lajkoniki, krakowiaki, w lokalach przygrywamy walczyki. Ten repertuar w zasadzie od początku lajkonika jest grywany i ojciec tą tradycję podtrzymywał do obecnego czasu. Nie wyszedłem bezpośrednio w pochód, ubierając po raz pierwszy kostium tam przed wyjściem. To były długie próby
opracowywanie swoich kroków, dodawanie pewnych elementów, o których ja tam cały czas myślałem i dopiero w ten czas ubrałem ten strój i powędrowałem na te uroczystości. Dużo ćwiczyłem i zastanawiałem się, jak to ma wyglądać wszystko i dopiero wówczas po tych moich wstępnych próbach tańca już z konikiem podjąłem taką decyzję, że się wcielę w tą rolę. Mój brat w 1988 roku, jak przejął rolę lajkonika, no właśnie zaproponował mi bez zastanowienia, przyjąłem zaproszenie, no i przejąłem strój po bracie i tak się zaczęła historia właśnie z lajkonikiem. Bratu mnie poprowadzisz, będziesz pilnował tego orszaku, żeby w miarę jakieś te odstępy były, no a później to systematycznie tak się wykruszały te starsze osoby, no to dobierałem. Tata wiedział, że jakieś tam miejsce się zwalnia. Zaproponował miejsce w pochodzie bratu. Orszak zgodził się na to. Zaczął chodzić mój wujek. Można powiedzieć, że gdy ja dorosłem, mogłem partycypować. Pojawiły się nowe miejsca, więc kolejni członkowie naszej rodziny dołączali. No. Wujek mój, brat obecnego lajkonika, zaproponował mi, czy nie chciałbym pójść, ponieważ na 1 rok zwolniło się miejsce, ktoś nie mógł uczestniczyć. No ale okazało się, że za rok zaproponowano mi jeszcze raz, więc oczywiście zgodziłem się, jak najbardziej. No i to już trwa chyba 5. lub 6. rok. Rodzice byli zachwyceni, że mogę uczestniczyć w tym. Bracia mi zazdrościli, no, oni teraz też chodzą, ale to no, na pewno musiało się zwolnić miejsce, żeby ktoś mógł, któryś z nich na to miejsce wejść, ale też się cieszyli. Zawsze jest mama, zawsze są ciotki, wujkowie, nie odpuszczą tej imprezy. Żona oczywiście moja. No i syn, można powiedzieć, od brzucha i też rok rocznie już też jest, zawsze na pochodzie. Na tych ludzi można liczyć. Ci ludzie nie zawiodą i ci ludzie będą przykładem dla innych ludzi. Czy zawsze na pewno się, prawda, w moim gronie rodzinnym, z kuzynami, z braćmi, z wujkiem, prawda, no to spotykamy się i ustalamy pewne szczegóły, prawda, czy jakieś nowości są, prawda, i co gdzie się będzie odbywało. Są wprowadzone różne rozmaicenia, żeby zawsze to było ciekawsze z roku na rok. Mamy takie nieoficjalne spotkania i zawsze dogadujemy pewne kwestie. Natomiast później w dniu lajkonika, w dniu orszaku zawsze jest zebranie w muzeum, prawda, jest ustalane dokładne szczegóły co i jak. Co do miejsca w pochodzie, no to staramy się, żeby ten pochód szedł takim zwartym szykiem i żebyśmy się w czasie trasy za bardzo nie mieszali. Także no, ma to wszystko znaczenie i nie jest to tak zwana wolnoamerykanka. Mieliśmy jasno powiedziane, prawda, jak mamy się zachowywać, co mamy robić, prawda, w którym miejscu jak mamy pomagać lajkonikowi, jak się mamy ustawiać, czy do tańca, czy prawda, w całym orszaku. Tak naprawdę małe grono ludzi, którzy mogą brać w tym udział, a jednak no, jest to wspaniała tradycja i myślę, że wielu ludzi by chciało wziąć udział dla samej, ja nie wiem jak to określić, no, to jest wyjątkowa rzecz. Wyjątkowe jest to, że możemy tam być, iść z lajkonikiem w tym orszaku. Dla mnie to był taki zaszczyt, jakbym szedł w tym pochodzie. A w domu to była radość, jak mnie oglądali, to jeszcze tam córka była mała, właśnie była tam w przedszkolu u Norbentanek, to nawet chyba Jelonek ją wziął na konia i tańczyła z nim. Córka przychodziła na pochody lajkonikowe, bardzo jej to imponowało. Była trochę dumna, że ojciec, że tata gra z lajkonikiem. No dla mnie to była radość, na pewno. Radość, zaszczyt nawet można by tak powiedzieć, że mogę w tym uczestniczyć i brać czynny udział. Widząc to wcześniej jako widz z boku, że mogłem wejść, ubrać ten strój, poczuć ten obowiązek, no i radość, że mogę iść dalej z śladami ojca, dziadka. Spróbowałem, tak? Mi się to spodobało, no i już człowieka ciągnie. Po drugie, no to jestem człowiekiem takim, który w ogóle to lubi coś takie robić, jakąś rozrywkę, jakieś coś tam, ucieszyć ludzi czy coś. A to jest obrządek taki ładny, dzieciary, te kwiki, to wszystko. Bardzo fajnie to jest, no. Dużo ludzi, jak jest ładna pogoda, jest dzieci dużo w kościele, no i zaciekawskie jest, ładna tradycja, no to jest rok po roku, nie? Dziada, pradziada. Tego typu tradycje trzeba pielęgnować, powinno być tego jak najwięcej.
Ludzie powinni wiedzieć, że takie rzeczy istnieją, są, a branie w tym udziału dla mnie to jest jak najbardziej dodatkowa satysfakcja. Gdybym nie był członkiem orszaku, przychodziłbym, oglądałbym, a to, że jestem, to jest dodatkowa satysfakcja. Sama przyjemność to bycia w Lajkoniku i po prostu przejścia, wiadomo, dla tradycji, zachowania, aby się utrzymywała jak najdłużej. Aby nasze dzieci, prawnuki, wnuki pamiętały, co to był Lajkonik. Kocham Kraków, kocham nasze krakowskie zwyczaje, tradycje. Legendę Lajkonika, tak jak już wcześniej mówiłem, znam od dziecka, od małego. Barwny orszak, hałaśliwy, muzyka, radosny korowód, radosne święto. Tak zawsze czułem radość z tego, jakąś taką płynącą i to mnie ciągnęło. Dostałem od muzeum propozycję, czy bym nie chciał przyłączyć się do orszaku jako właśnie strzelec. W zasadzie dostałem się do elitarnego grona. Jestem uczestnikiem pocztu, który jest wpisany w wielowiekową tradycję. Jest tożsamy z Krakowem, tożsamy z historią. Jest to zdecydowana nobilitacja, wyróżnienia jak dla mnie Krakusa i że mogę w tym uczestniczyć. Szczególnie, że teraz mieszkam we Wrocławiu, więc specjalnie na pochody przyjeżdżam. Niektórzy ludzie nawet nie wiedzą tak naprawdę, co to jest Lajkonik. Pytają się nas, odpowiadamy, tłumaczymy. Ale są też również ludzie, którzy są stałymi bywalcami, co roku przyprowadzają swoje dzieci. I nieważne, czy mieli po 50, 60, czy po 5 lat. Bardzo chętnie przychodzili, bardzo chętnie oglądali. Sam osobiście mam dużo zdjęć z różnymi członkami orszaku. Wiadomo, sobie są bardzo barwne, kolorowe, różnorakie no i po prostu się podobają i przychodzą, pytają się, czy nie ma, żeby sobie zrobić zdjęcia. Po prostu się to ludziom podoba. Jeszcze teraz doszedł może kolejny aspekt, przekazywanie tej wiedzy dla mojego syna, tak? Przekazanie jemu naszej kultury, tak? Jej dobrej strony, ciekawej. Będzie się rozwijał, im więcej będzie rzeczy widział i wiedział, lepiej dla niego, tak? Jeżeli tylko mamy możliwość, to musimy te tradycje pielęgnować, żeby je przekazywać dalej. Jest to część naszej tożsamości. Ja jestem lokalnym patriotą, nie jestem patriotą ogólnie. No, trzeba dbać, trzeba pielęgnować, trzeba o tym mówić, przekazywać dalej. Opowiadam o tym swoim córkom, żeby już wiedziały. One się chwalą dzieciom w przedszkolu, więc jest o tym mowa cały czas. To jest ważne, bo jeżeli przestaniemy o tym mówić, no to raz w roku przyjdzie Lajkonik, w zasadzie nikt tego nie zauważy. Lajkonik jako postać taka trochę historyczna, a trochę właśnie związana z tradycją, na pewno jest wpisana w świadomość wszystkich, którzy mieszkają w Krakowie. Nawet takie rzeczy, na które nawet wcześniej człowiek może i nie zwracałby uwagi, to ja odkąd zacząłem chodzić w pochodzie, to wszędzie widzę gdzieś te symbole Lajkonika. Czy to nawet w autobusach, czy w tramwajach MPK, jak się przyjrzysz, to widać na fotelach jest naszyte czy nadrukowane właśnie taka podobizna Lajkonika. No jeśli chodzi o moje zdanie jako Krakusa, to wydaje mi się, że to jest nieodzowne raczej. Trudno, ja sobie nie wyobrażam, żeby któryś rok przyszedł i żeby ktoś tam powiedział, że nie ma pochodu Lajkonika. Przypuszczam, że za moich dni do tego nie dojdzie. Jest to coś fajnego, żeby coś przekazać krakowianom, no oczywiście też turystom, którzy nasz gród kochany odwiedzają, żeby coś przekazać, że jeszcze te stare tradycje są kultywowane, że to nie zaginęło w masówce czasów dzisiejszych, tylko pokazywane jest, wciąż kultywowane. Są instytucje, które starają się, aby to nie zaginęło. Wciąż to młode pokolenie chce oglądać Lajkonika, chce, aby to było kultywowane, chce, aby ta tradycja istniała dalej. Może za rzadko, może to tylko raz w roku, to tak troszeczkę jest za mało. No ale z drugiej strony, cóż to byłaby za tradycja, gdyby to się co tydzień odbywało? Spowszedniałoby. No musi być już raz w roku. Tak jak było zawsze, tak już będzie. Trzeba to pokazywać młodym, wspaniałym młodym ludziom, którzy muszą przejąć tę tradycję. Ona nie może zginąć po prostu. Lajkonik się może zmienić, ale tradycja powinna przetrwać i trzeba to małym dzieciom i młodzieży przekazać. Bo kto to ma uczynić? Sam Lajkonik tego nie zrobi.